W każdym razie to nie to, że ja nie miałem poczucia zagrożenia. Jak nawet wtedy zbliżał się marzec, prawda? I ja jestem w grupie tej bardzo aktywnej, przygotowującej marzec. W tym sensie moje wybory były inne niż tego seminarium naszego, prawda, intelektualnego. Zresztą niektóre osoby z tego seminarium też były aktywne. Ja uczestniczyłem w różnych takich zebraniach, można powiedzieć konspiracyjnych, takiego hardcore, takiego rdzenia tej grupy komandosów z Jackiem, z Karolem. Pamiętam różne, utkwiły mi w pamięci. Jedno to zresztą ujśki mojej żony dzisiejsze w jej mieszkaniu, czyli w tym mieszkaniu po prostu, w którym przebywamy. To było zebranie właśnie na temat, jak reagować na to po zdjęciu dziadów i wtedy tam był później następny fakt, to znaczy wyrzucenie z uczelni Adama Michnika i takie osoby o mniejszym znaczeniu, że tak powiem. Henryk Schleifer był taki. Oni rozmawiali z dziennikarzem zagranicznym, też postać później dwuznaczna, Marguerite Francuzu, Le Monde było i oni opowiadali o dziadach, o proteście intelektualistów. Oni zostali wyrzuceni z uczelni i wtedy to zostało potraktowane jako fakt, który wymaga reakcji i wtedy dyskutowaliśmy na temat tego, co robić, między innymi Wieco. Ja pamiętam właśnie tu w tym mieszkaniu i wtedy ja pamiętam dyskutowaliśmy praktycznie i właściwie to, co zapamiętałem, że Jacek jak zawsze był pełen żaru, ferworu, optymizmu i widziałem twarz Karola. Ja to znów z nim nigdy nie rozmawiałem. Miałem takie wrażenie, że on sobie zdaje sprawę, że to oznacza jeszcze raz pójście do więzienia, że on był jedną z nielicznych osób, która zdawała sobie sprawę. No, oni spędzili jeden 3 lata, drugi 3,5 roku, prawda, po napisaniu listu otwartego do partii, który był buntem, był deklaracją, prawda, opozycji w stosunku do władzy i zostali za to skazani, prawda, wyszli niecały rok przed marcem. Później był intensywny okres właśnie tych dyskusji, debat, prawda, i takiego formowania się tego środowiska. I wtedy ja pamiętam, widziałem twarz Karola i ja wiedziałem, odczytywałem tak. Myślę, że prawdziwie, chociaż znów nie wiem, dlaczego nigdy Karolowi nie zadałem pytania. Nigdy zresztą o przeszłości nie rozmawiamy. Rozmawiamy raczej o dzisiejszym dniu. Ja to zauważyłem też dlatego, że ja miałem to poczucie. To znaczy, że ja oczywiście nie wiedziałem, że marzec będzie taki, jak był. Tego nie mogłem się spodziewać. Ale że trzeba będzie płacić, to ja wiedziałem. To znaczy, że zbliża się okres płacenia, posługując się tym językiem, który przejęłem od Bruce'a, prawda? To ja sobie z tego zdawałem sprawę.